Witajcie kochani w trzecim podsumowaniu projektu Bestiariusz. Miniony tydzień spędziłam na wbijaniu potworów z Fairist, a więc w tym filmie zobaczycie wszystkie statystyki i mapki z tym związane. Zapraszam do oglądania. Fairist to wyspa, do której dostęp mamy po ukończeniu Troubled Animals Quest. Przedostać na nią możemy się za pomocą specjalnych portali, które znajdziemy w prawie każdym mieście. Po użyciu dedykowanego kamyczka na ołtarzu zostaniemy przeniesieni na wyspę. Potwory występujące na powierzchni Fairist różnią się w zależności od pory dnia. Między 15 a 45 minutą, czyli podczas dnia tibijskiego, na powierzchni wyspy znajdziemy fauny i puki, a w nocy, czyli między 45 a 15 minutą każdej godziny, ich miejsce zajmują dark fauny, twisted puki i bugi. Dodatkowo, niezależnie od pory dnia, na powierzchni znajdziemy również pixie, nimfy i swan maideny. Oprócz Surface'a istnieją jaskinie, w których cały czas znajdziemy nocne wersje potworów. Opowiem Wam teraz, jak wbijałam poszczególne mopki w zależności od pory dnia i postępu bestiariusza. Początkowo moją strategią było bicie potworów na powierzchni podczas dnia, w nocy natomiast schodziłam do jaskini na poziom -2, gdzie moby występowały tam w znacznie większych skupiskach i szło to o wiele szybciej. Także co do jaskini. Biegając tam w ciągu pół godziny, do bestiariusza wpadało 350 dark faunów, 300 twisted pug i 150 bugi. Robiłam tak do momentu, aż nie wbiłam faunów i króliczków, co zajęło mi łącznie ponad 1,5 godziny. Kolejne noce spędzałam już na powierzchni. W ciągu dnia początkowo biegałam po całej mapie, mając z tyłu głowy, że najmniej na niej jest swan maidenów, a więc starałam się poruszać pomiędzy ich respami. I tak najszybciej do bestiariusza dobiłam pixie, wispy i nimfy. Mając to już z głowy, mogłam zawęzić obszar biegania i skupić się bardziej na centrum wyspy, aby nadgonić fauny i puki. Oczywiście cały czas zahaczając o swan maideny. I tak kolejne do bestiary wpadły fauny. Gdy nastawała noc, skupiałam się na dobijaniu bugi i swan maidenów, biegając w taki oto sposób po wyspie. I tak na koniec zostały mi do dobicia puki i swan maideny. Zaznaczyłam sobie na mapie miejsca ich występowania i poruszałam się pomiędzy zaznaczonymi punktami. Na moje szczęście wpadły one do bestiariusza w bardzo podobnym czasie. Tym oto sposobem udało mi się dokończyć całą baśniową kategorię, otrzymując tym samym tytuł Face Weather. Podsumowując, przez miniony tydzień udało mi się wbić 215 charm pointów, co daje mi 27 miejsce w rankingu na Damorze. Kolejny do przegonienia jest mój mąż, więc zobaczymy jak mi to pójdzie. Biorąc pod uwagę, że niektóre bestiarki wbijamy razem, to nie nastąpi to zbyt szybko, ale punkty zawsze będą do przodu. To by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się cieplutko, na razie.